Koleusy, nazywane często pokrzywkami, to jedne z najbardziej kolorowych roślin, jakie możemy zaprosić do ogrodu. Choć ich kwiaty są niepozorne i zazwyczaj je usuwamy, to liście tworzą spektakl, od którego trudno oderwać wzrok. Aż trudno uwierzyć, że z tak mikroskopijnego nasionka można uzyskać taką ferię barw. Dziś na kanale Ogrodis M pokażę Wam moją zeszłoroczną drogę od wysiewu przez pikowanie aż po dojrzałe rośliny w doniczkach. Zapraszam! W zeszłym roku postawiłam na dwie bardzo ciekawe serie: Rokoko oraz Rainbow. Choć obie to koleusy różnią się od siebie bardziej niż mogłoby się wydawać. Seria Rokoko to odmiana dla wielbicieli tekstur. Jej liście są fantazyjnie powycinane i pofalowane na brzegach, co nadaje roślinie niemal barokowego wyglądu. Z kolei seria Rainbow to prawdziwa klasyka. Ma gładkie, sercowate liście i skupia się na niesamowitych przejściach kolorystycznych. Spójrzcie, jakie są drobne. Aż trudno uwierzyć, że w każdym z tych czarnych ziarenek drzemie tak ogromna siła i tyle kolorów. To właśnie nasiona koleusa. Do ich wysiewu przygotowałam jedną doniczkę, którą już wcześniej opisałam. Po jednej stronie mam odmianę Rainbow, a po drugiej pofalowane Rokoko. Dzięki temu, mimo wspólnemu lokum, nic mi się nie pomyli. Ziemię przedzieliłam wykałaczką. To mój sprawdzony sposób, żeby zachować porządek w odmianach w jednej doniczce. Teraz czas na siew. Nasionka koleusów są naprawdę mikroskopijne, więc sypię je bardzo ostrożnie. Bardzo ważna uwaga. Nasion koleusa nie przysypujemy ziemią. Potrzebują one światła, aby wykiełkować. Wystarczy je lekko docisnąć do podłoża. Na koniec delikatnie podlewam. Najlepiej użyć do tego spryskiwacza, aby strumień wody nie wypłukał nasion i nie przysunął ich pod wykałaczką. Teraz wystarczy cierpliwie poczekać. 19 marzec. Dzisiaj mija prawie 2 miesiące od siewu. Rośliny zaczynają ze sobą konkurować o światło i miejsce, a ich system korzeniowy wypełnił już pewnie całą paletkę. To idealny moment, by dać im więcej swobody. Po podlaniu roślinkę delikatnie podważam i wkładam do nowego pojemnika. Możemy sadzić troszeczkę głębiej. Ja robię to pod same liścienie. Z łodyżki wypuści dodatkowe korzenie, dzięki czemu roślinka będzie dużo silniejsza. Jeśli któraś sadzonka jest już wybiegnięta, warto uszczyknąć wierzchołek nad drugą lub trzecią parą liści właściwych. Wtedy będzie się fajnie rozkrzewiać. Ja akurat nie mam takiego problemu. Teraz podlewam i daję na słoneczny parapet. Może się wydawać, że styczeń to bardzo wcześnie na siewy, ale ja swoje koleusy wysiałam dokładnie 22 stycznia. Dlaczego tak szybko? Chciałam dać im czas na spokojny wzrost, żeby w maju, kiedy przyjdzie pora na sadzenie do gruntu czy donic, były to już silne, krępe i dobrze ukorzenione rośliny. Wczesny siew to taka inwestycja w ich późniejszą odporność. Jak widzicie w tym ujęciu, na tym etapie nie ma jeszcze ferii barw. Większość z nich wygląda teraz bardzo podobnie, dominuje zieleń. Ale to jest właśnie najciekawsze w koleusach. Te kolory, te charakterystyczne wzory zaczną się pojawiać dopiero z czasem, gdy rośliny dostaną więcej słońca i podrosną. Teraz musimy im po prostu uwierzyć na słowo, że będą piękne.
To ujęcie nagrałam 15 maja. Zobaczcie, jaka to jest niesamowita przemiana. Te same rośliny, które w marcu były skromnymi, zielonymi sadzonkami, w maju stają się prawdziwą eksplozją kolorów. Każda odmiana pokazuje swój charakterystyczny wzór. To właśnie dlatego warto siać je już w styczniu, żeby w maju cieszyć się takimi efektami. Jak widzicie, jedne rosną szybciej, inne wolniej, zupełnie jak u ludzi, ale to właśnie ta różnorodność sprawia, że kompozycje z koleusów są tak wyjątkowe. Zanim się pożegnamy, mam dla Was jeszcze 3 krótkie ciekawostki o tych niezwykłych roślinach. Pierwsza. Słońce to ich pędzel. Im więcej światła dostaną koleusy, tym intensywniej się wybarwią. Jednak uważajcie, odmiany o jaśniejszych liściach w bardzo ostrym słońcu mogą ulec poparzeniu. Druga ciekawostka. Usuwajcie kwiaty. Jeśli zależy Wam na gęstym pokroju i wielkich liściach, obrywajcie pojawiające się kwiatostany. Roślina nie będzie tracić siły na nasiona i skupi się na tym, co w niej najpiękniejsze. Ja niestety to nieco zaniedbałam. Trzecia ciekawostka. Pamiętajcie o uszczykiwaniu. To moja najważniejsza lekcja na przyszłość. Tutaj widzicie moje rokoko. Jego profalowane liście są zachwycające, ale przyznaję, że zapomniałam o uszczykiwaniu czubków. Gdybym to zrobiła, roślina byłaby 2 razy gęstsza. Mimo to jej unikalna struktura i tak cieszy oko, prawda? Ogrodnictwo to ciągła nauka i wyciąganie wniosków. W tym roku na pewno nie zapomnę o nożyczkach. A jak to wygląda u Was? Też czasem dajecie roślinom rosnąć po swojemu? Uprawa koleusów dała mi w zeszłym roku mnóstwo radości i sporo lekcji na przyszłość. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do własnych wysiewów. Dajcie znać w komentarzach, czy macie już swoje ulubione odmiany. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na kanale Ogrodis M. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Subskrybuj Ogrodis M, by nie przegapić kolejnych wysiewów.